Wierzę, że jestem w stanie osiągać w życiu fantastyczne rzeczy. Ciekaw jestem, czy Wy również wierzycie w swoje możliwości? Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność naszego działania i osiąganie fantastycznych celów jest pewność siebie. I dzisiaj podczas Powerwalka opowiem Wam, jak my, sportowcy, budujemy pewność siebie. Ale zanim to zrobię, to pozwólcie, że powitam w naszym gronie patronów kolejne 4 osoby, które postanowiły nas wspierać. Myślę, że głównie dlatego, że tak bardzo Wam się podoba ten nasz projekt, wspólny projekt Powerwalk. Moi drodzy, do naszego grona patronów dołączyli Jolanta Sejkowska, Agnieszka Kłos, Maciej Jurkun i Anna Grabowska. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za wsparcie. Naprawdę to coś wspaniałego, że już ile? 62 osoby. Mamy 62 patronów nas wspierają. Każdego, no to już nasza tradycja, witamy tutaj osobiście z imienia i nazwiska. I bardzo Wam dziękujemy za wsparcie. Bardzo się cieszę też, że spotykamy się z niektórymi z Was raz w miesiącu online, a w najbliższą sobotę, czyli już za ile dni? 4 czy 5? Za 5 dni. Gosia Pielichowska zaprosiła Was właśnie patronów na wspólny spacer. Będziecie iść po Warszawie, a ja będę szedł z Wami tak na odległość. Myślę, dzięki technologii, której wykorzystujemy na naszych Powerwalkach, niezależnie czy jesteście teraz na YouTubie, czy na Spotify, czy na Apple Podcast, to każdy może dołączać do naszych wspólnych spacerów. A ja w tej chwili jestem w dalekiej Australii, na drugim końcu świata. Jakbyście tak popatrzyli w dół na ziemię, to gdzieś tam jestem właśnie, i maszeruję teraz, prowadząc wtorkowy Powerwalk. No i tak jak zapowiedziałem, dzisiejszy temat to jest budowanie pewności siebie. Jesteście gotowi? Zaczynamy? No to fajnie. Dobrze. Moi drodzy, budowanie pewności siebie to jest w ogóle proces, który wymaga świadomej pracy nad sobą. To nie jest takie hop-siup, że to zaraz przyjdzie tutaj do nas, do każdego z nas. To trzeba włożyć trochę starań, no i przede wszystkim być przekonanym do tego, że chcemy to u siebie wzmocnić. Ja powiem Wam tak, warto. Naprawdę, pewność siebie, oczywiście taka kontrolowana, bez przesady, bo znam takich, którzy potrafią być tak pewni siebie, że co chwila popełniają jakieś błędy albo ktoś ich wyprzedza, bo przestają być czujni i nastawieni na rozwój. Takiej granicy nie warto przekroczyć, ale budowanie pewności siebie bardzo pomaga, szczególnie wtedy, kiedy włożymy pracę i przychodzi ten moment, że będąc już przygotowanymi, stajemy na starcie, czy to projektu, czy jakiegoś zadania, czy kartkówki egzaminu, czy też Mistrzostw Świata, które a propos zaczynamy za 4 dni, w najbliższy piątek, tutaj właśnie w Australii, w Melbourne. No i bez poczucia takiego, wiecie, pełnej gotowości i pewności siebie, indywidualnie i w załodze, razem z Johnem Bertrandem, którym tutaj ścigać się będę w jednej załodze, i Mattem Wernem, któremu pewności siebie nie brakuje, bo to dwukrotny złoty medalista olimpijski, aktualny również z igrzysk w Paryżu. No i tu nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, wczoraj, przecież dzisiaj to jest poranek, to było wczoraj, że to jest jeden z ważniejszych elementów, który będzie też naszą przewagą właśnie tutaj. I tak jak wspomniałem, to jest proces. To trzeba być tego świadomym. I takim krótkim wstępem to zacząłem ten temat. No i teraz chciałbym Wam przekazać, mam tutaj notatki przed sobą, idąc, słuchajcie, abym się nie potknął zaraz, bo przecież Powerwalki to jest podcast w ruchu. Ja dla tych z Was, którzy mnie słuchają teraz, to tylko uświadamiam, że idę po parku, gdzieś tutaj w okolicach toru Formuły 1 i tam trochę dalej, jakiś kilometr czy 2 ode mnie są korty tenisowe, gdzie Hubi wczoraj przyleciał właśnie, już SMS-owaliśmy,
ze sobą już zaczyna treningi, Iga pewno też i inni polscy tenisiści, więc żebyście wiedzieli gdzie i co. W Melbourne dużo się dzieje i Australian Open i Mistrzostwa Świata żeglarskie, a za 2 miesiące właśnie Formuła 1. No, to miasto żyje sportem, ale o tym przy chyba kolejnej okazji. No i teraz, od czego bym zaczął, moi drodzy, jeśli chodzi o budowanie pewności siebie, jeżeli byście chcieli to u siebie wzmocnić. Pierwszy punkt. Poznaj siebie i zaakceptuj swoje cechy. Trzeba zrozumieć swoje mocne strony, znać je, być ich świadomym i obszary także do rozwoju. Czyli nie słabe strony, a bardziej tam, gdzie możemy się wzmocnić. Chociaż to jedno i to samo dla niektórych, natomiast ja jednak używam słowa obszary do rozwoju. I ta świadomość własnych zasobów pozwala lepiej zarządzać swoimi możliwościami. Ja słuchajcie, już jeden Power Walk poświęciłem tematowi testu Gallupa, testu psychologicznego, który zrobiłem 2 chyba czy 3 lata temu i powiem Wam, że to był w ogóle punkt przełomowy w moim procesie rozwoju osobistego, a także i budowania pewności siebie, ponieważ ja od momentu, kiedy nie tylko zobaczyłem wyniki, ale także je omówiłem z moją trenerką i mentorką Dorotą Wnuk-Lipińską, którą też gościliśmy kiedyś na Power Walku i do jej osoby jeszcze dzisiaj wrócę, to ten test Gallupa pozwolił mi poznać swoje mocne strony oraz także i słabe strony. I te moje 5 talentów głównych, na których buduję teraz swoją między innymi pewność siebie, ale także i inne procesy działania, podejmowania decyzji, dobierania sobie osób do różnych zespołów, w których pracuję, to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważnym elementem. Wiecie, to jest taka składowa, taki jeden z puzli, klocków, nie wiem, części piramidy, którą składam w całym swoim, nie wiem, życiu i działaniu i funkcjonowaniu, niezależnie czym się zajmuję w danym momencie, czy biznesem, czy sportem, czy nawet w życiu prywatnym. Tak, taki test psychologiczny, poznanie siebie bardzo, bardzo pomaga. Drugi podpunkt, można by powiedzieć, tego pierwszego, to jest to, żeby siebie zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy, z wadami i zaletami. I taka samoakceptacja to jest fundament trwałej pewności siebie. I tutaj bardzo mi pomaga współpraca z moją psycholog, wspomnianą Dorotą Wnuk-Lipińską. Może Dorota nie jest psychologiem, nie jest, bardziej trenerką i mentorką, z którą spotykam się raz w miesiącu. Natomiast Wy, co możecie zrobić, to właśnie mieć taką osobę, którą potrzebujecie w danym momencie do omawiania także nie tylko Waszych mocnych i słabych stron, ale także i bieżących wyzwań, problemów, emocji. I w zależności kogo potrzebujecie, czy psychologa, terapeutę, czy właśnie trenera, czy może mentora, który no, nie tylko tak jakby podpowiada, ale także i prowadzi, czasami nawet za rękę, to jest sposób na to, żeby lepiej poznać siebie i zaakceptować swoje cechy. Ok? Dobra, to był pierwszy punkt. Drugi to jest pracuj nad pozytywnym myśleniem. To jest niesłychanie ważne. W ogóle wiele książek zostało napisane, doktoraty powstały w temacie pozytywnego myślenia. Ja od urodzenia chyba jestem, tak, mogę tak powiedzieć, życiowym optymistą. To ja widzę te zdarzenia, które w takim scenariuszu mogą się wydarzyć jako te właśnie pozytywnie zakończone. Czasami aż za bardzo optymistycznie patrzę świat, ale pozytywne myślenie mi towarzyszy. Nawet powiem szczerze, nie wiem, z czego to wynika. Czy z tego, że nabyłem takie cechy z mlekiem matki, czy
przebywałem w takim towarzystwie osób, znajomych, czy może co jeszcze mogło, może pierwsze sukcesy, które osiągnąłem już w młodym wieku, ugruntowały i tak ustawiły mój umysł. Musiałbym się nad tym trochę zastanowić, a najlepiej, żeby ktoś pomógł mi na te pytania odpowiedzieć. Natomiast ja sam z tym nie walczę. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, to są właśnie umiejętność w ogóle takiego włączenia pozytywnego myślenia wtedy, kiedy mamy przed sobą jakieś wyzwanie. I to na pewno pomaga też budować pewność siebie, kiedy widzimy przed sobą pozytywne zakończenie. Myślimy przede wszystkim o tym, że do tego dążymy. Nie powtarzamy sobie, a co się stanie, gdy nie dam rady, gdy zawiodę. Przepraszam, nie zawiodę, tak naprawdę nie zdam, nie zaliczę, nie osiągnę minimalnej liczby punktów, czy tej, której się spodziewam, czy wynik, który osiągnę w zawodach sportowych, czy w procesie, nie wiem, jakiejś rekrutacji będzie niższy od mnie zadowalającego. Nie. Właśnie zamienienie tego na pozytywne myślenie ma znaczący wpływ. I tutaj odsyłam Was w tym momencie do 2 powerwalków, które poprowadziliśmy w zeszłym roku, a tak naprawdę ja miałem fantastycznych gości. Pierwszą osobą była Dagmara Seliga-Krawczyńska. Akurat ten powerwalk był ekskluzywny, nagrany tylko i wyłącznie dla użytkowników platformy Multilife, która jest prowadzona przez firmę, stworzona przez firmę Benefit Systems. Platforma Multilife, moi drodzy, jest partnerem naszych powerwalków, oficjalnym, strategicznym, ponieważ tak jak my dużo mówimy na powerwalkach o dobrostanie, to w ogóle na Multilife'ie to jest w ogóle fantastyczne miejsce, gdzie można zadbać o ten swój dobrostan, o zdrowie fizyczne, psychiczne, o spokój wewnętrzny, o kontakt z naturą. No wszystko to tak naprawdę, co my robimy na powerwalkach, to też dużo znajdziecie na Multilife'ie, więc jeżeli jeszcze nie korzystacie z Multilife'a, to zachęcam Was, przekonajcie swoich pracodawców do tego, żeby Wam ją podpięli, włączyli, dali Wam dostęp, bo jest fantastyczna. Ja w każdym tygodniu, myślę, że jakąś godzinkę spędzam sobie na Multilife'ie i czerpię z Multilife'a mnóstwo ciekawych inspiracji. Nawet w formie przygotowania do dzisiejszego powerwalka przejrzałem sobie Multilife'a, bo tam także o budowaniu pewności siebie możecie znaleźć sporo informacji, a właśnie ten powerwalk, o którym wspomniałem, który rozmawialiśmy z Dagmarą Seligą-Krawczyńską, był o paraliżu własnej wartości, czyli o syndromie oszusta, który stoi często u nas, wewnątrz nas, w takiej kontrze do tego poczucia pewności siebie. I dlatego myślę, że warto zgłębić trochę ten temat syndromu oszusta, ale nie będę o nim opowiadał, bo już o nim mówiliśmy, więc odsyłam Was do tamtego powerwalka. A drugi powerwalk, bardzo ciekawy, był o tak zwanej PQ. Nie wiem, czy znacie ten skrót PQ, czyli to jest pozytywna inteligencja. I właśnie z Dorotą Wnuk-Lipińską, moją trenerką, poszliśmy kiedyś na powerwalk po gdańskim deptaku, idąc z parkingu w Brzeźnie na koniec Mola w Brzeźnie. I tam właśnie na żywo o 6:15, pamiętam, szliśmy i nie dosyć, że powitaliśmy wschód słońca nad piękną Zatoką Gdańską, to jeszcze właśnie w fajny sposób Dorota opowiedziała dużo o tej pozytywnej inteligencji, która zahacza trochę, tak muska ten temat także związany z budowaniem pewności siebie, ok? To są 2 powerwalki, do których Wam odsyłam. I kiedy mówię o pracy nad pozytywnym myśleniem, to jeszcze chciałbym powiedzieć Wam, że ja w dużej mierze skupiam się na swoich osiągnięciach, nawet tych drobnych. I to, co jest też ważne, żeby skupić się na sobie, na tych swoich małych osiągnięciach, a nie w tym samym czasie porównywać się do innych. Ja przed głównymi regatami, czy czymkolwiek, czym się zajmuję,
i mam ważnego do zrobienia, to wyłączyłem, i to używam tego słowa specjalnie, wyłączyłem taki element, czy tam proces porównywania siebie do innych. Bo powiem Wam, że to jest fatalne w ogóle się porównywać do innych, bo zawsze będziemy na przegranej pozycji. Nawet ci, którzy osiągnęli bardzo dużo w swoim życiu, niezależnie w jakiej profesji funkcjonują albo co robią, to ci, co się porównują, to są zazwyczaj ludzie nieszczęśliwi. A bycie pewnym siebie związane jest właśnie z tym szczęściem życiowym i takim poczuciem akceptacji siebie takimi, jakimi jesteśmy, co mamy, z kim przebywamy, co robimy, czym się zajmujemy. Myśleniem do przodu, a nie tu i teraz tylko i co jeszcze wstecz nam się wydarzyło ciekawego. I tak też było w zeszłym tygodniu, w zeszłym weekend, kiedy startowaliśmy w regatach tak zwanych pre-worlds, czyli takich przed Mistrzostwami Świata, regaty testowe. Zajęliśmy w tych regatach 5. miejsce, trochę poniżej naszych oczekiwań, ale to było też testy, próby nowych żagli. Ja musiałem się też przyzwyczaić trochę do nowych sytuacji na wodzie, na startach. Parę błędów zrobiliśmy, ale wiedzieliśmy też, że olbrzymi potencjał widzimy po tych regatach w nas. I ja jestem pewny naszych możliwości. Musimy tylko poskładać wszystkie elementy w całość. I właśnie patrzenie na te małe osiągnięcia, nawet wygrany pierwszy wyścig w tych regatach, w kolejnym byliśmy 13, więc słabo, ale ten pierwszy wyścig to są właśnie te małe sukcesiki. Pomimo 5. miejsca w całych regatach, a jak mówię, mierzymy wysoko i chcemy dziabnąć medal na tych Mistrzostwach Świata, które zaczynają się w piątek, to ten wygrany wyścig i jeszcze też 2 inne dobre miejsca w tych regatach, to są te małe osiągnięcia, które sprawiły, że jak dzisiaj, wczoraj zrobiliśmy odprawę taką w naszym teamie z myślą właśnie o mistrzostwach, jak podejść do tych regat i omówiliśmy trochę nasze mocne strony, to ta pewność siebie została zbudowana właśnie na tych małych, wcześniejszych osiągnięciach i warto je zauważać, moi drodzy. Warto je nawet sobie wypisać, żeby o nich pamiętać, ok? Myślę, że to jest dosyć ważne. Kolejny punkt na drodze w tym procesie budowania pewności siebie. Cholerne muchy, jakie tutaj latają w tej Australii. Jest tutaj wiosna, moi drodzy, tak jak u nas jest jesień. Nie, przepraszam, zima, to tutaj się lato zaczęło. Faktycznie. No to jedno utrapienie, główne utrapienie, jakie tutaj mamy, to są właśnie te muchy. No, ale nie będę narzekał. Biorąc pod uwagę to, jakie zdjęcia dostałem z tego, co się dzieje teraz w Polsce. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymam mocno kciuki. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich. Lato nadejdzie. Już jest w drodze. Właśnie wypycham ją to lato z Australii, żeby szybko do Was, moi drodzy, doszło. No ja już wtedy też będę w Europie, bo po Mistrzostwach Świata wracam z powrotem do Polski. Dobrze. Kolejny bardzo ważny element to jest ćwiczenie asertywności i komunikacji. Warto się nauczyć wyrażać swoje potrzeby i emocje w sposób taki otwarty, ale szanujący innych. Asertywność buduje pewność siebie w relacjach takich z innymi ludźmi, w zespole. To jest, myślę, że dosyć ważne. To nikt nie lubi tych, którzy się przemądrzają za bardzo, prawda? Ale budowanie relacji, szczególnie, że w wielu przypadkach nie robimy rzeczy sami. Jesteśmy albo w jakichś zespołach, albo może zdarzyć się tak, że nawet jeżeli coś robimy samemu, to zaraz będziemy potrzebować pomocy od kogoś, kto nam może jej udzielić. Myślę, że to jest dosyć ważne. I kolejna rzecz to jest właśnie, żeby traktować trudności i można tak wyzwania jako szansa na rozwój. Podejmowanie takiego ryzyka i mierzenie się z nowymi sytuacjami może wzmocnić wiarę we własne możliwości. I to jest, myślę, że taki kluczowy element osób
wyróżnik osób, które są nastawione na rozwój. Też poświęciłem jeden power walk, jednej z moich ulubionych metod. Możecie sobie odsłuchać ją w archiwum naszych power walków, a mianowicie growth mindset, czyli umysł nastawiony na rozwój. Niezależnie czy nam idzie dobrze, czy źle, to osoby, które są ciekawe świata, tego co mogą u siebie jeszcze zmienić, poprawić, nawet jeżeli to są małe rzeczy, to idą do przodu i są przez to, że są w procesie, że jesteśmy w procesie, bo ja także mówię o sobie, ja także jestem w procesie ciągłej zmiany i takiego udoskonalenia, to myślę, że to jest duży plus budowania pewności siebie, że nie stoimy w miejscu, nie zakończyliśmy na tym, co właśnie wydarzyło się wczoraj, albo tydzień, albo miesiąc temu, w ogóle całej swojej drogi. I to, oh my god, ja cię kręcę, patrzcie na to, co mnie tutaj atakuje. Ona chyba broni, ten ptak, przed chwilą mnie zaatakował, nie wiem, czy go słyszeliście. Dzień dobry, hello, how are you? Masz tu gniazdo pewno, dobra, nie będę podchodził do tego ptaka, ale to jest coś niesamowitego. Aż się przestraszyłem, powiem, to się przyznam szczerze, że nie spodziewałem się po prostu tego, a przecież już tędy szedłem dzisiaj i nie było takiego zdarzenia. No dobra, niech mi trochę serce, mój puls się uspokoi. Kilka głębokich oddechów i jedziemy dalej. Na czym ja skończyłem? Na opanowaniu stresu przed atakiem. Ćwicz asertywność komunikacji. Dobra. Kolejny bardzo ważny element w budowaniu pewności siebie to jest nasza energia, czyli zadbanie o swoje ciało i umysł. Regularną aktywność fizyczną, w formie nawet takiego spaceru, jakim właśnie idziemy teraz. Zdrowa dieta, o której tak dużo mówi Gosia Pielichowska na naszych powerwalkach. Sen, odpoczynek, regeneracja, spokój wewnętrzny, medytacja, uważność, o której mówi co czwartek, czyli już pojutrze, znów na kolejnym powerwalku psycholożka Joanna Flis. Oddech, o którym powie Maria Prokop na powerwalku piątkowym. Moi drodzy, ale mamy fajne te powerwalki, co? Tyle fajnych rzeczy, które mogą nam pomóc prozdrowotnie i które pomagają nam dbać o nasz organizm, o naszą fizyczność, o nasze ciało i umysł. Idźmy w tym kierunku razem, małymi krokami ku wielkim rzeczom, zmianom. To jest właśnie nasze motto i w pewnym sensie takie hasło przewodnie naszych powerwalków. Ja idę teraz, słuchajcie, już tak ostrożnie tutaj po tym parku, żeby no nie to, że się spodziewam kolejnego ataku jakiegoś, oby nie tego pająka czy węże, które tutaj w Australii niestety dosyć dużo jest, ale nie w środku miasta, więc powinno być ok, ale zaraz gdzieś ptak może mnie zaskoczyć, ale przez to, że jestem pewny siebie i swoich możliwości, przygotowany na to, co się może wydarzyć, to jak widzicie, mówię z pełną, że tak powiem, siłą w głosie. Trochę jak grę aktorską tutaj uprawiam, ale why not? Bawimy się, co nie? No. Więc te wszystkie ćwiczenia relaksacyjne, techniki relaksacyjne, medytacja, ćwiczenia oddechowe, o których wspomniałem, już w piątku nie mogę się doczekać z Marysią Prokop, to jest bardzo, bardzo będzie ważne. I jeszcze dodatkowo my sportowcy, także trochę strosząc piórka, jak koguty przed walką, przed zawodami, dbamy o to, żeby mieć pozycję taką, wiecie, groźną, wypchniętą klatkę piersiową do przodu. Napięte ciało, ale oczywiście tylko na zewnątrz, żeby tutaj też nie przesadzić z tą muskulaturą i napięciem wewnętrznym. To wszystko także sprawia, że nie tylko widzą nas jako mocnych, ale także my przez odpowiednią pozycję, sylwetkę możemy wzmocnić siebie, swój umysł. Dlatego prosty kręgosłup, głowa do góry, bez zadartego nosa oczywiście, ale wypnięte piersi do przodu to jest także jeden z elementów, które może nam pomóc i mi, i Wam w budowaniu pewności siebie. Już kończąc, powiem Wam tak, jeszcze bardzo ważna rzecz,
Otaczajmy się wspierającymi nas ludźmi. Zatrzymajmy się na chwilę, ja tak robię i zastanawiam się, tylko nie podczas dzisiejszego Power Walka, tylko tak mówię w życiu, w ogóle. Zatrzymać się i zastanowić, kto jest dla nas wsparciem, kto nam daje energię, a nie zabiera. I otaczajmy się takimi ludźmi wtedy, kiedy chcemy być mocni, potrzebujemy być mocni w danym momencie, w danej chwili, w danym zadaniu. To jest niesłychanie ważny element. I na koniec już tylko powiem, że warto być też w stosunku do siebie wyrozumiałym. Nie musimy być najlepsi na świecie, chociaż akurat w następnym tygodniu chciałbym być najlepszy na świecie i będę do tego dążył. I wiem, że nas stać na to, ale nie zawsze, nawet w takich regatach wiem, że podejmę wszystkie najlepsze decyzje. Jak nie będzie, jak popełnię jakiś błąd, czy to taktyczny, czy podczas manewrów, czy w trymie, czy w doborze żagli, chcę być w stosunku do siebie wyrozumiałym, a nie biczować się i wywierać na sobie i na załodze tym samym zbyt dużej presji. Nie jest to łatwe, ale przez to, że trenujemy te małe kroki, małymi próbami właśnie tak to sobie u siebie układamy, to wtedy jest nam z tym łatwiej. I na koniec chciałbym Wam dać zadanie praktyczne do wykonania. Znalazłem coś takiego w swoich notatkach, których kiedyś, dawno, jeszcze przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich w Atenach w Grecji, a to był rok 2004, a same przygotowania pamiętam w roku 2003, mam takie zadanie praktyczne. Zapisz 10 swoich mocnych stron oraz jedną słabość, nad którą chcesz popracować. Umieść tę listę w widocznym miejscu i codziennie przypominaj sobie o swoich zaletach przez tydzień. I taka systematyczna praca nad sobą oraz wdrażanie powyższych strategii pomoże Ci zbudować trwałą pewność siebie, której bardzo serdecznie, moi drodzy, Wam życzę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za wspólny spacer. Bardzo się cieszę, że tak dużo już chodzimy, niezależnie od pogody, od pory, od płci, Waszej formy fizycznej i psychicznej. Pamiętajcie, że w Power Walkach idziemy po zdrowie, małymi krokami ku wielkim zmianom i możecie na nas liczyć. Coś mi spadło na głowę, przepraszam. Wszedłem z tego parku, już się zbliżam tutaj do ulicy, wracam z powrotem do domu na śniadanie i później na wodę. Dobra, dziękuję Wam bardzo. To była przyjemność. Trzymajcie się. Zapraszam Was na jutrzejszy Power Walk, który poprowadzi Kamil Kozieł. Temat niespodzianka, ale coś czuję, że będzie to fajna niespodzianka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na koniec Wam pokażę budynek szkoły podstawowej, która jest tutaj w dzielnicy South Yara. Szkoła podstawowa, tutaj jest wejście. Bardzo mały budynek, co ciekawe. Nie taki duży budynki, jakie tutaj są. Ale akurat przechodziłem idąc w stronę do parku i teraz wokół tego przechodzę. Jestem, wiecie gdzie? No właśnie, możecie sobie wygooglować. Dzielnica South Yara w Melbourne. To jest województwo Victoria. Znajdziecie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa, pa. Do zobaczenia, miłego dnia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.